Cześć kochani, jak zwykle witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj? Właśnie pomówimy sobie o tym, o pewnych paradygmatach kłamstw, jak jesteśmy oszukiwani, jak oszukują nas tak zwani eksperci, którzy mienią się ekspertami. Jak wielu z nas, ogromna większość z nas stworzyła swojego bożka w postaci tak zwanej nauki, żeby nie było tutaj, że ja sam nie korzystam z nauki, ależ oczywiście, bez nauki nie byłoby nic, więc to nawet nie ma o czym mówić. Natomiast mówię o tej drugiej, o tym drugim, tej drugiej stronie medalu, bo jest awers i rewers. Więc są naukowcy i są naukawcy. W nauce też się potężnie kłamie, ogromnie się kłamie. Są fałszowane różnego rodzaju badania, albo są naukowcy kupowani przez wielkie koncerny i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba po prostu pozbyć się złudzenia, że wszystko z tą nauką jest cacy, jest pięknie, naukowcy tak ciężko pracują, są wszyscy uczciwi i tak dalej. Tak, ogromna większość z nich to są ludzie bardzo uczciwi, tak samo jak lekarze, jak w ogóle ludzie medycyny i tak dalej. Natomiast ogromna większość, natomiast jest część takich, którzy są po prostu zwyczajnymi ludźmi sprzedajnymi i za pieniądze zrobią bardzo dużo. Dowody kliniczne będą opracowywane, inne historie i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kochani, zanim przejdę do zasadniczego materiału, bo będziemy mówić między innymi o otyłości i o tych właśnie kłamstwach z tym związanych. Bardzo ciekawy artykuł. Tak prawdę mówiąc, to chyba od 1,5 roku myślałem o tym, żeby zrobić audycję właśnie na ten temat, zademonstrować Wam wywiad właśnie z Gary Taubesem. Później powiem, co to jest za pan i dlaczego akurat przeprowadzono w Polsce z nim ten wywiad. Bardzo ciekawy, przy okazji bardzo długi, od razu uprzedzam, ale myślę, że warto, żebyście to prześledzili, posłuchali. Zresztą link do tego wywiadu zamieszczę później w audycji. Jeżeli ktoś nie zdąży, czy będzie to przydługie, to będzie mógł się po prostu zapoznać później. Natomiast tytułem wstępu, kochani, pierwsza sprawa, ten banerek, 4000 subów, tak, już naprawdę bardzo, bardzo blisko. Będzie, myślę, że dobra niespodzianka. Być może jeszcze w tym tygodniu, a nakręcam tę audycję akurat w czwartek 20 listopada 2025 roku. W piątek się to ma ukazać, 21 listopada 2025, więc zobaczymy. Już naprawdę blisko, uzbrójcie się w cierpliwość, będzie pewna fajna niespodzianka, jako rodzaj takiego, słuchajcie, podziękowania dla Was, że jesteście, że pękły te 4000, magiczna liczba. Podjąłem ostatnio pewne rozmowy z YouTube'em na temat tak zwanej monetyzacji, a więc chodziło o to, żeby YouTube zaczął wstawiać reklamy. Nie wiem, jakie tam byłyby z tego pieniądze, to jest w tej chwili rzecz drobna. Natomiast chodziło mi o to, że jak będą wstawiać reklamy, to kanał będzie promowany. Okazało się, że mój kanał, no nie chcę teraz odczytywać akurat z telefonu tego komunikatu, tego listu YouTube'a, ale w każdym razie, kochani, wyszło na to, że mój kanał w ogóle nie spełnia warunków, jak oni to nazwali, standardów społecznościowych. Nie wiem, o co chodzi. Faktem jest, że w przeszłości kilka razy podpadłem bardzo śmierdząco, że tak powiem, zamieszczając nieprawomyślne materiały. Widocznie akurat jestem u nich już na indeksie i sprawa załatwiona. Więc do Was bardzo serdeczna prośba, bo zależy mi, naprawdę szalenie mi zależy na tym, żeby kanał rósł, po prostu żeby rosła świadomość dzięki tym audycjom, dzięki tej wiedzy, którą ja otrzymałem i teraz z Wami się dzielę, żeby ten kanał po prostu rósł, były coraz większe zasięgi. Bez Was nic nie będzie. Bez Waszych lajków, bez Waszych komentarzy, bez tego, że będziecie się dzielić ze znajomymi, czy bliskimi linkami, czy będziecie zamieszczać na social media swoich, gdzieś tam na Facebooku, na innych jakichś platformach, na WhatsAppie, gdzie tylko się da, linków do
audycji, które Was zainteresowały i którymi się możecie dzielić. Więc bez Was nic nie będzie. Ten kanał będzie po prostu pewnie rósł, ale będzie słabo rósł. Od Was wszystko zależy, kochani. Więc proszę Was po prostu o pomoc. I co jeszcze? I to będzie chyba wszystko. Więc teraz, kochani, przechodzimy do zasadniczej części. I już powiem o co chodzi. A, jeszcze jeden moment. Kochani, więc mam tutaj przed sobą taką moją książkę, czego mogę się jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. I ponieważ będziemy mówić o otyłości, to na początek taki krótki tylko wstęp. Mm, Cytat z mikrobiologa amerykańskiego doktora Roberta Younga. Jeżeli wszystkie kwasy wytworzone w ciągu dnia podczas trawienia, oddychania, metabolizmu oraz rozkładu komórek nie są wydalone po nocy, akumulują się dzień po dniu. Rezultatem jest stan nierównowagi, gdy ciało desperacko próbuje zachować alkaliczne pH płynów ustrojowych na poziomie 7,365. Nadbudowa kwasów postępująca dzień w dzień ma na każdego z nas różny wpływ w zależności od naszych genów, trybu życia oraz diety. Odkryłem, że kwasy osadzają się w najsłabszych częściach ciała, a jeżeli nie są eliminowane poprzez jelita, układ wydalniczy, płuca oraz skórę, mogą przekształcić się w tłuszcz i w tej postaci magazynować wokół bioder, ud, brzucha, w piersiach, a także w mózgu. Istnieje pewna dolna granica tego procesu, który w międzyczasie wywołuje wiele symptomów, a ostatecznie wszystkie choroby i dolegliwości, a więc zakwaszenie i po prostu otłuszczenie. I teraz jest sprawa taka, za chwileczkę już ten wywód wstępny mój przerwę. Otóż też cytuję z tej mojej książki. W Polsce sytuacja jest bardzo groźna. Zajmujemy 5. miejsce na świecie w liczbie otyłych. Aż 56 Polaków na 100. To są dane na 2015, czyli 10 lat wcześniej. Ma nadwagę. Po 50 ten problem dotyczy już 60 osób na 100. Na nadwagę i otyłość w Polsce choruje według Głównego Urzędu Statystycznego 61% mężczyzn i 44% kobiet. W 2005 roku było nas otyłych 20 ludzi na 100, zaś w 2015 jest już ich 27 na 100, a mamy rok 2025. 500 tysięcy Polaków choruje na otyłość olbrzymią i skrajnie olbrzymią. Oznacza to, że ich BMI, BMI, wskaźnik masy ciała, przekracza 40 i 50. I na razie to tyle. I teraz, kochani, przejdziemy do tego, do rozmowy z panem Garym Taussem. To jest bardzo ciekawy człowiek. Uprzedzam, wywiad będzie dość długi, więc uzbrójcie się, bardzo proszę w cierpliwość, ale myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Teraz zwiększę tylko czcionkę, żeby dla Was było po prostu to lepiej czytelne, łatwiej było śledzić. Więc posłuchajcie, kochani, ten artykuł został zamieszczony tutaj na tym portalu 2 lipca 2021 roku, ale wywiad odbył się w grudniu 2011. Z Gary Taubsem rozmawiają Tomasz Gabiś i Mateusz Rolik. Z radością prezentujemy naszym czytelnikom wywiad, jakiego specjalnie nowej debacie udzielił Gary Taubes. 56. rocznik, amerykański dziennikarz, historyk nauki, autor książek poświęconych tej problematyce. Taubes ukończył fizykę stosowaną na Uniwersytecie Harvarda, inżynierię lotniczą na Uniwersytecie Stanford oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Columbia. Pisał dla takich czasopism jak Discovery, Science, New York Times, Atlantic Monthly, Esquire. Za swoją twórczość został 3-krotnie uhonorowany nagrodami Science in Society i tak dalej. Zdobył stypendium w MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology i tak dalej. Zainteresowanych dorobkiem Taubesa odsyłamy do jego internetowej strony autorskiej, na której prowadzi swojego bloga. Początkowo Taubes zajmował się zagadnieniami fizyki, napisał 2 książki na ten temat, na przykład Noble Dreams i tam Bad Science i tak dalej, i tak dalej.
od lat 90. koncentruje się na problematyce związanej z dietetyką i zdrowiem publicznym, wykazując, że upowszechnione zalecenia żywieniowe nie mają uzasadnienia w dowodach naukowych. O czym no, skromnym w moich działaniach to samo mówię. Dlaczego? No bo się uczę też dzięki takim ludziom, na przykład jak Gareth Taubes. A w Polsce na przykład bracia Rodzeń, profesor Frydrychowski, wielu innych. Profesor, no znowu mi wyleciało nazwisko, rozmowa z panem Rymanowskim ostatnia i z panią profesor Cichosz i wielki skandal wybuchł i tak dalej, i tak dalej. W 2002 roku opublikował New York Times artykuł "A co jeśli to wszystko było jednym tłustym kłamstwem, który odbił się szerokim echem w głównych amerykańskich mediach i środowisku naukowo-medycznym, na nowo ożywiając debatę na temat zasadności oficjalnych zaleceń dietetycznych w Ameryce. Taubes to postać o ugruntowanej pozycji w amerykańskim środowisku dziennikarskim naukowym, dlatego pojawia się często w mediach głównego nurtu oraz jest zapraszany jako wykładowca przez czołowe amerykańskie instytuty badawcze i uczelnie. Początkowo Taubes, a przepraszam bardzo, tutaj już to dobrze minęliśmy, problemy czasami techniczne mam akurat z przesuwaniem, ze scrollowaniem. W 2007 roku ukazała się najbardziej znana książka Taubesa pod tytułem Good Calories, Bad Calories, dobre kalorie, złe kalorie, która szybko stała się punktem odniesienia oraz inspiracją dla wielu środowisk naukowych, lekarskich i niezależnych badaczy. Ma ona fundamentalne znaczenie dla każdego, kto chce zrozumieć, dlaczego obowiązująca od ponad 30 lat, dotyczyło to roku 2011, czyli trzeba byłoby się cofnąć do lat 80. XX wieku. A więc ma ona fundamentalne znaczenie dla każdego, kto chce zrozumieć, dlaczego obowiązująca od ponad 30 lat, czyli sięgająca, jeszcze raz powtarzam, lat 80. XX wieku, teoria szkodliwości tłuszczów i cholesterolu w diecie, tak zwana hipoteza tłuszczowo-cholesterolowa, jest błędna i przyczyniła się de facto do wybuchu epidemii otyłości oraz tak zwanych chorób cywilizacyjnych. Oprócz analizy badań naukowych, książka Good Calories, Bad Calories dostarcza informacje o genezie obowiązującego paradygmatu, jego historii, skali jego porażki. Taubes opisuje również mechanizmy polityczne, gospodarcze i korporacyjne, które coraz mocniej wpływają na kierunek badań naukowych i często decydują o upowszechnieniu się jednej hipotezy kosztem drugiej. Ależ oczywiście. Ja wielokrotnie mówię, że w tej chwili w jednej z moich audycji, gdzie mówiłem o zapaści w ogóle polskiej służby zdrowia, to nie można nazywać tego służbą zdrowia, tylko raczej służbą, opieką nad chorym czy coś w tym rodzaju, że ten system nie zostanie zmieniony. Dlaczego? Dlatego, że mamy potężnego wroga. Współpracujące ze sobą koncerny spożywcze i koncerny farmaceutyczne, a plus oczywiście jeszcze dodatkowo dochodzi do tego medyczny establishment, który nic nie chce zmienić i tak dalej. I teraz dalej, kochani, w 2010 roku ukazała się kolejna książka Taubesa pod tytułem Dlaczego tyjemy?, koncentrująca się głównie na przyczynach powstawania otyłości oraz na krytyce obowiązujących w establishmencie medyczno-żywieniowym poglądów w tym zakresie. Polska edycja Dlaczego tyjemy ma się niedługo ukazać, 2011 rok. W naszym kraju nakładem wydawnictwa literackiego. Zainteresowanych dorobkiem Taubesa odsyłamy do jego internetowej strony autorskiej, na której prowadzi swojego bloga Dobrze. I teraz, kochani, dalej. Zaczynał Pan swoją karierę jako dziennikarz i autor książek o nauce, koncentrujących się głównie na sprawach związanych z fizyką. Co sprawiło, że zainteresował się Pan tematyką odżywiania i zdrowia publicznego? Na pewnym etapie mojej kariery owładnęła mną myśl, jak trudno jest uprawiać naukę poprawnie i jak łatwo dochodzi się w badaniach do złych odpowiedzi. To poczucie narodziło się, kiedy pisałem swoją pierwszą książkę opisującą błędy grupy fizyków w ośrodku CERN, którzy odkrywali nieistniejące cząstki elementarne.
Następnie zajmowałem się znaną teorią z lat 80., tak zwaną zimną fuzją, która okazała się naukowym niewypałem. Po tym epizodzie moi znajomi w środowisku naukowym zasugerowali, że jeśli naprawdę interesuje mnie zjawisko zepsutej nauki, bad science z angielskiego, czyli coś, co oni nazywali patologiczną nauką, to jest nauką o czymś, co nie istnieje, to powinienem skupić się na problematyce związanej ze zdrowiem publicznym. W owym czasie krążyła wśród badaczy taka opinia, że pole elektromagnetyczne wytwarzane przez sieci przesyłowe energii elektrycznej mogą wywoływać nowotwory i pogląd ten był oparty na obserwacjach epidemiologicznych. Zauważyłem wtedy, że wszystko, o czym wiedziałem, że jest konieczne, aby uprawiać naukę bez błędów, to jest skrupulatne analizowanie szczegółów, przywiązywanie wagi do wyników negatywnych oraz poleganie na dobrze kontrolowanych eksperymentach naukowych, to wszystko dla funkcjonowania obserwacyjnej epidemiologii nie miało żadnego znaczenia. Napisałem więc artykuł o kontrowersjach wokół wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie. Co ciekawe, kontrowersje tych nigdy nie rozstrzygnięto i są żywe do dziś w formie opinii, że korzystanie z telefonów komórkowych sprzyja powstawaniu nowotworów mózgu. Tutaj od razu powiem tak, ponieważ akurat to jest też mój temat, pan Taub spisał to w 2011 roku, a książkę wydał jeszcze wcześniej. Temat oddziaływania pól magnetycznych, akurat nie mam tutaj pod ręką moich książek na ten temat, akurat jest mi bardzo dokładnie znany. Jeszcze w latach 60. sprawę opisywał przecież polski naukowiec, ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak i ta sprawa nie podlega absolutnie żadnej dyskusji. Jest masa badań naukowych na ten temat, że sztucznie generowane pola magnetyczne między innymi są czynnikami sprzyjającymi onkogenezie, czyli powstawaniu nowotworów. Fascynowało mnie, jak działa epidemiologia obserwacyjna, więc napisałem na ten temat artykuł do magazynu Science, a biorąc pod uwagę, że epidemiologia obserwacyjna jest fundamentalnym narzędziem badawczym, jeśli chodzi o odżywianie i zdrowie publiczne, było to dla mnie tylko kwestią czasu, aż zainteresowałem się dietetyką i owocami tej patologicznej nauki. Ciekawe określenie, prawda? Dziennikarze. W książce Good Calories, Bad Calories pokazał pan, że do wczesnych lat 40. XX wieku, dzięki badaniom prowadzonym głównie przez niemieckich i austriackich uczonych, prawie wszystkie europejskie środowiska naukowe przyjęły pogląd, że otyłość jest dolegliwością o podłożu metabolicznym, wywołaną czynnikami biologicznymi, enzymami, hormonami itd., a nie zaburzeniami natury energetycznej, jak to się przyjmuje obecnie. Z jakiego powodu cały przedwojenny dorobek naukowo-badawczy na ten temat został po wojnie odrzucony i zapomniany? Tutaj dodam od siebie, że otyłość jest dolegliwością o podłożu metabolicznym i tak dalej, a nie zaburzeniami natury energetycznej. Kochani, energetycznej to znaczy, że za wszystko odpowiadają kalorie. Oczywiście jest to bzdura. Kalorie, 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 mniej kalorii, mniej jedz, będzie zdrowy i tak dalej, i tak dalej. Guzik, prawda. To jest bzdura na kółkach. No więc dalej kontynuujemy. Wielkie wrażenie zrobiło na mnie, kiedy zgłębiając tę problematykę, zrozumiałem, jak duży wpływ na losy nauk medycznych wywarła II wojna światowa. Mało kto dziś pamięta, ale przed jej wybuchem najlepsze, najbardziej znaczące badania na świecie prowadzono właśnie w Europie. W formie dygresji dodam, że kiedy zajmowałem się jeszcze fizyką wysokich energii i mieszkałem w CERN nieopodal Genewy, fizycy zwykli powtarzać między sobą, że najlepszym, co przytrafiło się amerykańskiej nauce, był Hitler, ponieważ to za jego rządów tak wielu znakomitych naukowców wyjechało z Europy do USA. I my ich tu przyjęliśmy z otwartymi ramionami. Mieliśmy przecież zimną wojnę do wygrania i mieliśmy zbudować te wszystkie bomby wodorowe, rakiety i tak dalej. Efekt był taki, że do połowy XX wieku niemal wszyscy czołowi fizycy w USA byli albo Europejczykami, albo ich po prostu uczniami.
Jeśli jednak chodziło o medycynę i zdrowie publiczne, Amerykanie nie byli już tacy gotowi, aby przyjąć europejskich naukowców. Wielu młodych amerykańskich lekarzy i badaczy walczyło przeciwko III Rzeszy na froncie i nie widzieli potrzeby korzystania z dorobku niemieckich oraz austriackich uczonych. Nie widzieli też potrzeby czytania niemieckojęzycznej literatury medycznej, mimo tego, że najbardziej znaczące badania publikowano po niemiecku. Ów antyniemiecki resentyment, który można zresztą zrozumieć, wszechobecny w amerykańskiej medycynie i badaniach nad zdrowiem publicznym, pozostał żywy jeszcze długo po wojnie. Jednym z efektów takiej sytuacji było to, że cała koncepcja, której pionierami byli europejscy uczeni na temat tego, jak prawidłowo prowadzić badania naukowe w medycynie, zaginęła. W przeciwieństwie do fizyki, wiedza ta nigdy nie przekroczyła Atlantyku. Niechęć do przedwojennego dorobku europejskich naukowców, publikowanego głównie po niemiecku, dotyczyła również badań nad otyłością. W rezultacie po wojnie całkowicie zignorowano europejską koncepcję, zgodnie z którą otyłość to zaburzenie metaboliczne, hormonalne, enzymatyczne itd. Wielu amerykańskich badaczy, młodych, szczupłych lekarzy i dietetyków wyznawało ten sam przesąd, że ludzie otyli to obżartuchy oraz lenie i że to ich zachowanie powoduje chorobę, a nie choroba ich zachowanie. Dlaczego pana zdaniem, dziennikarze pytają, odeszliśmy od poglądów podzielanych przez lekarzy do lat 60. XX wieku, że węglowodany, zwłaszcza wysoko przetworzone, tuczą i przy dużym spożyciu mogą wywoływać różne schorzenia, w tym choroby serca. Co było kluczową przyczyną, dla której środowisko medyczne przyjęło inny pogląd, że za choroby serca, otyłość i inne schorzenia przewlekłe odpowiadają nie cukry, ale tłuszcze nasycone. Czy za tą fundamentalną zmianą, jaka zaszła między późnymi latami 60. a wczesnymi 80., stały przede wszystkim odkrycia naukowe, czy może rolę odegrały tu inne względy, okoliczności i aktorzy występujący na scenie naukowej oczywiście? W latach 50. amerykański żywieniowiec, o kochani, to jest bardzo znane nazwisko, Ansel Keys, wyraził pogląd, że choroby serca były skutkiem wysokiego stężenia cholesterolu we krwi oraz że poziom cholesterolu rośnie, kiedy spożywamy tłuszcze. I kochani, i do dzisiaj tą teorię się bębni. Polscy naukowcy, polscy profesorowie ciągle też powtarzają tą bzdurę. Trzeba dodać, że Keys był bardzo wpływową postacią, miał bardzo silną osobowość. Kiedy uznał, że ma rację, wszystkie opinie przeciwne uważał za błędne, a wszystkich, którzy się z nim nie zgadzali, za idiotów. Kiedy Keys zaczął popularyzować swoją koncepcję, Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, AHA, i całe środowisko kardiologów w USA nie akceptowało jego poglądów. Jednakże Keys wraz ze swoim współpracownikiem Jeremiah Stamler skutecznie nakłoniło Towarzystwo Kardiologiczne do zmiany stanowiska. Udało im się to osiągnąć dzięki temu, że zorganizowali w ramach tego towarzystwa, Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, komisję, której zostali członkami, mimo tego, że Keys nawet nie był kardiologiem, tylko dietetykiem. Komisja ta przedstawiła 4-stronicowy raport mówiący, że istnieją wystarczające dowody, aby uznać zasadność teorii Keysa i na jej podstawie nakłaniać Amerykanów do przejścia na niskotłuszczowy model odżywiania. I dzisiaj w Polsce też mamy na przykład jogurciki zero tłuszczu. One byłyby wstrętne w smaku, więc żeby były dobre w smaku, to się dosypuje do nich cukier w różnej zresztą postaci. Bardzo szybko poglądy Keysa zaczęły rozprzestrzeniać się za pośrednictwem prasy i bez znaczenia był fakt, że w eksperymentach
naukowych nie udawało się ich potwierdzić. Pomimo to sama teoria stała się przedmiotem codziennych rozmów i wielu ludzi w nią uwierzyło. Z czasem ta teoria stała się wiedzą potoczną, mimo że brakowało na jej poparcie dowodów naukowych. Fajne. Kiedy koncepcję Case'a wsparło Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, jego poglądy zaczęła rozpowszechniać nie tylko prasa, ale również pisma medyczne. Postrzegały one Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne jako uczciwe źródło wiedzy i koncepcji medycznych. Tak też było, z tym, że członkowie HAA nie byli naukowcami, lecz lekarzami od chorób serca i nie wiedzieli, jak powinno się uprawiać naukę. Jeśli zaś chodzi o dziennikarzy, można powiedzieć, że tych zajmujących się problematyką zdrowia trudno było zaliczyć do najbardziej tęgich umysłów dziennikarskich w USA. I teraz, a propos tego wywiadu pana redaktora Hermanowskiego z panią profesor Cichosz. Wybuchł skandal. Nie powiem jaka burza, domyślacie się. Wielu dziennikarzy zaczęło się na ten temat wypowiadać. Ludzi, którzy nie mają zazielonionego nawet pojęcia, o czym w ogóle mówią. Mogą być bardzo dobrzy w swojej dziedzinie, ale na Boga, nie zabierajcie głosu, jeżeli nie macie o czymś tam pojęcia i tak dalej. Jednak w owym czasie wciąż istniała hipoteza alternatywna, popularna wśród lekarzy, zwykłych ludzi, zgodnie z którą węglowodany są tuczące. Tak więc, jeśli węglowodany są tuczące, a ludzie otyli częściej chorują na serce, to mamy problem. Z jednej strony mówiono ludziom, że za choroby serca odpowiadają tłuszcze w diecie, więc skuteczna walka z chorobami serca musi polegać na spożywaniu mniejszych ilości tłuszczów i zastąpieniu ich pokarmami bogatymi w węglowodany. Ale z drugiej strony wciąż żywa była ta ponad 150-letnia koncepcja, w myśl której spożywanie węglowodanów prowadzi do otyłości, co sugerowało, że należałoby raczej spożywać mniej węglowodanów, a więcej tłuszczów. Do tego dochodził jeszcze fakt, poczekajcie, dobrze, do tego dochodził jeszcze fakt, że otyłość zwiększa ryzyko zachorowania na serce. Cokolwiek sprawia, że tyjemy, podnosi nasze ryzyko zachorowania na serce. Obie hipotezy nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Mieliśmy zatem sytuację, w której oba paradygmaty bezpośrednio konkurowały ze sobą, bo się wykluczały. I z uwagi na to, że za hipotezą mówiącą, że węglowodany tuczą, stali głównie lekarze stosujący leczenie dietą i dietetycy, a tylko niewielka grupa badaczy, przepraszam bardzo, jeszcze raz powtórzę to zdanie. I z uwagi na to, że za hipotezą mówiącą, że węglowodany tuczą, stali głównie lekarze stosujący leczenie dietą i dietetycy, a to tylko niewielka grupa badaczy. Łatwo było tę teorię zdyskredytować jako niedorzeczną, co też się stało. Kluczowe znaczenie w tym wszystkim ma to, że skoro uznano, że tłuszcz w diecie naprawdę wywołuje choroby serca, to żywieniowym sposobem na zapobieganie im musiała stać się dieta uboga w tłuszcze, a bogata w węglowodany. Co więcej, taka dieta automatycznie musiała się też stać lekarstwem na otyłość, ponieważ otyłość i choroby serca są ze sobą bardzo blisko związane. I taka właśnie logika ukształtowała rekomendacje żywieniowe, które otrzymujemy od ponad 30 lat. I teraz, kochani, a w Polsce jest jak? Jest towarzystwo diabetologiczne, które ustala normy żywieniowe wzięte z sufitu dla cukrzyków, i po prostu, które się kłócą ze zdrowym rozsądkiem i z najnowszymi badaniami naukowymi. Ale to jest nie do ruszenia. Lekarze na ten temat się nie wypowiadają, bo oni nie są dietetykami, więc przyjmują dokładnie to, co Towarzystwo Diabetologiczne w Polsce im po prostu serwuje. I wszystko w temacie.
Dziennikarze. W książce Dobre kalorie, złe kalorie pisał pan, że w Europie środowiska naukowe były bardziej krytyczne wobec propagowanej przez Ancela Case'a hipotezy tłuszczowo-cholesterolowej niż ich amerykańscy koledzy. Z czego pana zdanie wynikał większy sceptycyzm naukowców europejskich wobec hipotezy obwiniającej tłuszcze za otyłość choroby serca? Myślę, że powód był taki, że europejscy badacze byli po prostu lepszymi naukowcami. Mieli kulturę i tradycję nauki sięgającą głębiej w XX wiek. Ta tradycja nigdy tak naprawdę nie zdążyła się na dobre upowszechnić w USA, a potem już całkowicie zanikła wraz z wybuchem II wojny światowej i odejściem całego pokolenia badaczy, którzy kształcili się w Europie pod okiem Niemców i Austriaków. I to jest jeden aspekt sprawy. Inny dotyczy tego, że po wojnie w Europie wciąż istniała alternatywna hipoteza, którą promowali badacze brytyjscy. Najbardziej znani to Peter Cliff i John Yudkin. Uważali oni, że jeśli chodzi o choroby serca, cukrzycę i otyłość, problemem jest cukier i przetworzone węglowodany, a nie tłuszcze. I europejskie środowiska naukowe były bardziej skłonne uwzględnić poglądy Brytyjczyków niż Amerykanie. Można powiedzieć, że Atlantyk okazał się w tym wypadku główną przeszkodą na drodze wymiany poglądów. Koniec końców europejskie środowiska naukowe przyłączyły się do niskotłuszczowej fali w dietetyce i odrzuciły dorobek Johna Yudkina, którego hipoteza węglowodanowa okazała się nie do pogodzenia z coraz silniejszą tendencją do tego, aby demonizować tłuszcze w diecie. Pytanie. Jaką rolę w przeforsowaniu hipotezy tłuszczowo-cholesterolowej w Europie odegrały amerykańskie ośrodki badawcze i polityczne? Jakie znaczenie miał fakt, że USA stały się po II wojnie światowej politycznym, gospodarczym i ideologicznym supermocarstwem? To jest bardzo dobre pytanie. To trwa do dzisiaj oczywiście, Pax Americana. W rzeczy samej USA uzyskały po II wojnie światowej status politycznego, gospodarczego i ideologicznego supermocarstwa, hegemona, i dotyczyło to także pozycji Ameryki w zakresie badań medycznych. Kiedy Amerykanie zajmowali się badaniami, a Europa musiała odbudowywać się po wojnie. Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia szybko stał się najbardziej znaczącym sponsorem badań naukowych na świecie. Przed wojną każdy, kto chciał uprawiać naukę na poważnie, musiał znać niemiecki na tyle, żeby chociaż umieć czytać niemiecką literaturę medyczną. Po wojnie miejsce lingua franca w nauce zajął język angielski i większość badaczy przerzuciła się na ten język. Wtedy najważniejszymi dostarczycielami koncepcji medycznych stał się przede wszystkim New England Journal of Medicine i Journal of the American Medical Association, a także w nieco mniejszym zakresie British Medical Journal i Lancet. Natomiast całą niemiecką literaturę medyczną zbagatelizowano jako nieistotną. Na przykład jeszcze w latach 70. XX wieku badacze w Niemczech zajmowali się dietami niskowęglowodanymi i raz po raz wykazywali, że są one dużo lepsze niż diety niskokaloryczne, jeśli chodzi o wpływ na zdrowie człowieka. Kiedy z niektórymi z nich rozmawiałem, powiedzieli mi, że po prostu porzucili swoje badania w późnych latach 80., ponieważ Dean Ornish, amerykański lekarz stosujący leczenie dietą, opublikował Journal American i tak dalej, swoje badania wykazujące rzekome korzyści zdrowotne diety bardzo ubogiej w tłuszcze. Ci niemieccy badacze, tylko dlatego, że przeczytali oni w tym periodyku, uznali, że są w błędzie, a że Amerykanie muszą mieć rację. Przecież Amerykanie zawsze muszą mieć rację. Dziennikarze. Można powiedzieć, że jeszcze w latach 70. trwała debata między obozem zwolenników hipotezy o szkodliwości tłuszczów, diet hard hypothesis,
oraz zwolenników hipotezy o szkodliwości węglowodanów. Carbohydrate hypothesis. W efekcie ci pierwsi zwyciężyli debatę, przynajmniej w mediach głównego nurtu. Debatę wyciszono, a przeciwników nowej, niskotłuszczowej doktryny publicznie ośmieszano jako szarlatanów. Czy takie bezprecedensowe rozstrzygnięcie byłoby w ogóle możliwe bez politycznego, finansowego, instytucjonalnego zaangażowania rządu USA po stronie Keyesa i jego zwolenników? Kochani, zaraz, bo tutaj muszę żebyśmy się dobrze zrozumieli, w efekcie ci pierwsi zwyciężyli, czyli ci, którzy mówili o szkodliwości tłuszczów, oni po prostu zwyciężyli. A przeciwników, a ich przeciwników zwyczajnie prosto śmieszano. Moim zdaniem bez wsparcia rządu nie byłoby to możliwe. Zadziałało tu kilka czynników. Jeden z nich polegał na tym, że dietetycy i badacze zajmujący się medycyną oraz zdrowiem publicznym nie mieli prawdziwego pojęcia, na czym polega nauka, jak ją właściwie praktykować. Zatem, kiedy na początku lat 70. zaczęto przeprowadzać szeroko zakrojone eksperymenty, wspomnijmy tu dwa największe, tu chodziło o poszukiwania tłuszczów i tak dalej, testowano wyłącznie jedną zamiast kilku hipotez. Tylko te dwa wspomniane wyżej badania, w te dwa zainwestowano około 256 milionów dolarów, co było olbrzymią kwotą w tamtym czasie. I w związku z tym badacze stanęli przed dylematem. Albo ich hipotezy okazałyby się błędne i wtedy kongres, który finansował te eksperymenty, uznałby je za stratę pieniędzy, albo hipotezy okazałyby się prawdziwe i to byłoby zwycięstwem dla wszystkich. Kiedy badania zakończono, okazało się, że stawiane hipotezy były błędne, ale pokusa, aby uzyskane dane zinterpretować na korzyść tych teorii, okazała się zbyt silna i tak właśnie uczyniono. Momencik, bo tutaj się troszeczkę za bardzo poszedłem dalej. Dobrze. Istotny czynnik był taki, że nową teorię bardzo szybko podchwyciła prasa. Niestety dziennikarze zajmujący się problematyką zdrowia nie byli najlepiej zorientowani w sprawach nauki. W swoich artykułach przedstawiali nową teorię wyłącznie w korzystnym świetle. Prym wiódł w tym zakresie New York Times, którego czytali kongresmeni oraz, co ważniejsze, ich młodzi asystenci i asystentki wierzący święcie, że to, co napisze New York Times, musi być prawdą. Jak w Polsce dziennikarze mainstreamu, jak się rzucili na pana Romanowskiego, na profesor Cichosz, to znaczy, że oni muszą mieć prawdę, a nie mają zezielonienego nawet pojęcia. Tym samym całe to środowisko zaczęło działać na rzecz nowej hipotezy. Wreszcie w 1977 roku sprawę zdrowej diety rozstrzygnęła na korzyść niskotłuszczowej doktryny podkomisja Senatu USA kierowana przez senatora George'a McGoverna. Mieliśmy zatem do czynienia z całą grupą środowisk dziennikarskich, politycznych, a następnie rozmaitych organizacji prozdrowotnych, która jedna po drugiej przyłączały się do antytłuszczowej kampanii, aż do momentu, kiedy już nie było od tego kompletnie odwrotu. Dziennikarze. W swojej książce Dobre kalorie, złe kalorie nie używa pan ani razu słowa naukowcy w odniesieniu do badaczy zajmujących się naukami o żywieniu, będących zwolennikami hipotezy o szkodliwości tłuszczów. Dlaczego? W jakim stopniu niskotłuszczowy paradygmat żywieniowy oparty jest na zepsutej nauce, bad science? Moja książka pokazuje, że dominująca teoria jest w całości owocem zepsutej nauki. Opiera się na wyselekcjonowanych danych, na niezrozumieniu, że eksperymenty są ważniejsze od obserwacji. W mojej opinii cała kultura i filozofia nauki, wiedza o tym,
jak należy ją właściwie uprawiać, nigdy nie przekroczyły Atlantyku i w medycynie, dietetyce i problematyce zdrowia publicznego nie przetrwały II wojny światowej. Ludzi, którzy się dziś tym zajmują, nie obchodzą zasady prawdziwej nauki. Dlatego wciąż musimy zabiegać, aby jakieś badania wykonano poprawnie. Próbuję obecnie zgromadzić środki na sfinansowanie właściwie wykonanych eksperymentów, w których będzie można ustalić bezpośrednie przyczyny otyłości. Czy rzeczywiście chodzi o dodatni bilans kaloryczny, czy raczej o zawartość poszczególnych makroskładników w diecie, które wpływają na hormonalną i metaboliczną regulację tkanki tłuszczowej. To dodam od siebie, kochani, wielokrotnie o tym mówię, żyjemy w XXI wieku, przełom XX-XXI wieku, to jest przełom, gdzie mamy do czynienia z dwoma syndromami. Syndrom nadmiaru chemii, konserwanty, barwniki polepszacze, spulchniacze, mikronanoplastik i tak dalej, i tak dalej. I mamy syndrom niedoborów. Nie ma witamin, nie ma antyoksydantów, nie ma błonnika, nie ma tak zwanych nieodżywczych, niezbędnych substancji nieodżywczych. To są różnego rodzaju właśnie polifenole, tak zwane oligoproantocjanidyny i tak dalej, i tak dalej. I tu jest właśnie pies pogrzebany. Ale kontynuujmy. W swoich książkach stawiam tezę, że całe współczesne środowisko naukowe, przynajmniej jeśli chodzi o dietetykę i zdrowie publiczne, nigdy nie nauczyło się myśleć w sposób naukowy. Nigdy nie zaakceptowało zasady, zgodnie z którą, aby osiągnąć postęp w badaniach, należy rygorystycznie kontrolować zmienne w eksperymentach. W miarę możliwości należy zadbać o takie warunki, w których można kontrolować tylko jedną zmienną, ponieważ jedynie wówczas można ustalić, co jest skutkiem, a co przyczyną. Takich rzeczy uczy się nawet 13-14-letnich gimnazjalistów. A mimo to badacze zajmujący się wpływem odżywiania na zdrowie do tych zasad się nie stosują. Ich rekomendacje zdrowotne nie bazują na eksperymentach opracowanych tak, że jeżeli zmienimy element A, to będziemy mogli wykazać wpływ tej zmiany na element B. Natomiast jeżeli zmienimy C, to otrzymamy rezultat D. I o dziwo tego typu eksperymentów nie przeprowadza się w dzisiejszych naukach o żywieniu. Pytanie od strony dziennikarzy. Jakie są Pana zdaniem największe słabości i wady współczesnych nauk o żywieniu? Uważam, że w ogóle nie możemy mówić o czymś takim jak współczesne nauki o żywieniu. Mamy dziś do czynienia z mnóstwem badań żywieniowych, których celem jest potwierdzanie wcześniej przyjętych twierdzeń i opinii. Tak naprawdę, gdyby ktoś zgłosił się do Narodowego Instytutu Zdrowia z nowym pomysłem na eksperyment testujący coś, co uważa się za dowiedzione, na przykład wpływ tłuszczów w diecie na choroby serca lub wpływ bilansu energetycznego na wagę ciała, i poprosił o jego sfinansowanie, założę się, że Narodowy Instytut Zdrowia nie wyłożyłby na to nawet złamanego grosza. W ich mniemaniu tego typu badania weryfikujące zaakceptowane już poglądy nie mogą przynieść żadnych korzyści. Pytanie. W swojej twórczości obala Pan wiele mitów żywieniowych, które przedstawia się opinii publicznej jako naukowo udowodnione fakty. Które założenia współczesnej dietetyki uważa Pan za najbardziej absurdalne w świecie dostępnych badań naukowych? Na pierwszym miejscu wymieniłbym opinię, popularną wśród ekspertów i zwykłych ludzi, że ilość tkanki tłuszczowej na naszym ciele zależy od różnicy między liczbą kalorii, które spożywamy, a liczbą kalorii, które spalamy. Inny przykład to koncepcja, że prawa termodynamiki wyjaśniają, dlaczego tyjemy. Niedawno otrzymałem mail od pewnego doktora biochemii, który w ostrych słowach zganił mnie zapisanie, że jego zdaniem bzdur na temat zasad termodynamiki w kontekście otyłości. W swojej odpowiedzi zapytałem go, czy kiedy rozważamy,
jakiekolwiek inne zaburzenia związane ze wzrostem czegoś lub po prostu analizujemy samo zjawisko wzrostu, na przykład kiedy mówimy o ludziach, którzy wydzielają zbyt mało hormonu wzrostu lub mają defekt receptorów tego hormonu i wskutek tego nie rosną wyżej niż na 1,4 metra, albo kiedy mówimy o ludziach cierpiących na gigantyzm, którzy osiągają nawet 2,4 metra wzrostu, albo kiedy mówimy o tym, jak rośnie złośliwy guz lub cysta, lub nawet kiedy mówimy o zjawisku nadmiernej retencji wody u ludzi, to czy przyjdzie nam do głowy, że prawa termodynamiki mają jakikolwiek związek z tymi zjawiskami? Co wspólnego mają zasady termodynamiki z rozwojem guza złośliwego? Co wspólnego mają prawa fizyki z płodem rosnącym i rozwijającym się w łonie matki? We wszystkich powyższych przypadkach ludzie lub rzeczy stają się coraz cięższe, nabierają masy, ale mimo to nikt nie wyjaśnia przyczyn tych zjawisk, odwołując się do zasad termodynamiki. Jedynie wówczas, kiedy mówimy o otyłości, z jakiegoś niewiadomego powodu uznajemy, że prawa fizyki mają tu zastosowanie i wyjaśniają nam, dlaczego ludzki organizm lub jakaś jego część rozrasta się. Jeśli się nad tym głębiej zastanowić, łatwo dostrzec, że to niedorzeczność, a jednak pogląd ten został powszechnie zaakceptowany jako fakt. Dziennikarze. W swoich książkach uwzględnił pan ogromną ilość literatury naukowej poświęconej otyłości, zarówno tej dawnej, jak i najnowszej. Od późnych lat 80. XX wieku badacze uważają, że ludzie tyją, ponieważ spożywają więcej kalorii. To jest bzdura oczywiście, a więc ponieważ spożywają więcej kalorii niż spalają, tworząc tym samym dodatni bilans energetyczny, powodujący przyrost wagi ciała. Innymi słowy, ludzie stają się otyli, ponieważ za dużo jedzą i za mało ćwiczą. Ten pogląd, jak zauważył pan wyżej, wywiedziono z pierwszej zasady termodynamiki. Na czym polega zasadniczy błąd tej hipotezy? Trzeba zrozumieć, że zasady termodynamiki mówią nam jedynie tyle, że jeśli coś nabiera masy, musi gromadzić, zatrzymywać więcej energii niż wydatkowuje. Jednak w tej obserwacji nie ma ani śladu kierunku przyczynowo-skutkowego. Prawa termodynamiki nie mówią nam ani słowa na temat tego, co jest przyczyną, a co jest skutkiem w tym procesie. Wszystko, co na ich podstawie wiemy, dotyczy tego, że jeśli coś rośnie, w tym wypadku staje się cięższe i jednocześnie musi zatrzymywać więcej energii niż jej pożytkować, ponieważ energia nie bierze się znikąd, nie może zniknąć. Dlatego też pierwszą zasadę termodynamiki nazywamy prawem zachowania energii. Energii nie można ani stworzyć, ani zniszczyć. Zatem kiedy tyjemy, stajemy się ciężsi, z definicji magazynujemy więcej energii niż wydatkujemy. Kiedy zaś chudniemy, stajemy się lżejsi, oznacza to, że wydatkujemy więcej energii niż magazynujemy. I to jest oczywiste. Jednak ta wiedza niczego nie wyjaśnia, jeśli chodzi o przyczyny tycia. Nic nam nie mówi na temat tego, dlaczego magazynujemy więcej kalorii niż wydatkowujemy. Prawa termodynamiki są zawsze prawdziwe, tak jak dla ludzi, jak i dla Marsjan, ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, że one nam nie tłumaczą, dlaczego jakiś system nabiera masy lub ją traci. Mówią nam jedynie, że jeżeli zachodzi proces A, to jednocześnie zachodzi proces B. Tymczasem w przypadku otyłości interesuje nas odpowiedź na pytanie, dlaczego? Znając prawa termodynamiki, wiemy tylko tyle, że osoby, które tyją, magazynują więcej energii niż zużywają, a teraz musimy się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Aby naświetlić ten problem, w mojej książce Dlaczego tyjemy? Przytaczam przykład restauracji. Powiedzmy, że chcemy się dowiedzieć, dlaczego w jakiejś restauracji jest tłoczno. Analogia polega na tym, że gdy chcemy dowiedzieć się, dlaczego ktoś jest otyły, chcemy wiedzieć, dlaczego w jego tkance tłuszczowej znajduje się tak dużo energii.
Natomiast gdy chcemy się dowiedzieć, dlaczego w jakiejś restauracji jest tłoczno, chcemy wiedzieć, dlaczego jest w niej tak dużo energii w postaci zgromadzonych w niej ludzi. Wyobraźmy sobie, że spacerujemy razem ulicami Nowego Jorku i widzimy zatłoczoną restaurację tuż obok pustej. Pytasz mnie, dlaczego w tej restauracji jest tak dużo ludzi? A ja ci odpowiadam, ten lokal jest zatłoczony, ponieważ więcej ludzi w nim zostało, niż go opuściło. No taka odpowiedź jest równoznaczna pod względem logicznym stwierdzeniem, że ktoś utył, ponieważ zmagazynował więcej kalorii niż zużył. Więcej kalorii w nim zostało niż go puściło. Na pewno po usłyszeniu takiej odpowiedzi pytałbyś dalej. To oczywiste, że zostało w nim więcej ludzi niż go puściło, ale dlaczego? I w odpowiedzi na to ja bym odwrócił logikę i odparł. Słuchaj, jeśli więcej ludzi wejdzie do tej restauracji niż nie wyjdzie, to w lokalu musi zrobić się tłoczno, prawda? Taka odpowiedź jest równoznaczna z twierdzeniem, że jeśli więcej energii dostanie się do twojego organizmu, niż się z niej wydostanie, to znaczy, że utyjesz. Jednak mówiąc to, wciąż niewiele ci wyjaśniłem. Prawa termodynamiki nie dostarczają nam informacji na temat przyczyn otyłości. Mówią nam jedynie, jak funkcjonuje wszechświat. Absolutnie nie wyjaśniają nam, dlaczego ktoś tyje bądź chudnie. I teraz, kochani, ode mnie. Dlaczego w jednej z restauracji jest więcej ludzi, a w drugiej jest mniej? Bo przyczyna może być w tym, że w jednej restauracji dobrze karmią, w drugiej nie. Że jest w jednej restauracji piękniejszy wystrój, w drugiej nie. I tam więcej ludzi się po prostu gromadzi. Sprawa załatwiona. A więc proste odpowiedzi nie muszą być najbardziej po prostu proste. Tak jak tu w tym wywiadzie. Dziennikarze, jest pan zwolennikiem węglowodanowej teorii otyłości chorób przewlekłych, zwanej również teorią insulinową. Zgodnie z nią za otyłość i różne schorzenia odpowiedzialne jest spożycie węglowodanów, a zwłaszcza tych wysoko przetworzonych. Dlaczego to węglowodany, a nie tłuszcze, są pana zdaniem wyjątkowo tuczące? Jakie są najmocniejsze dowody naukowe na poparcie tej teorii? Dlaczego teoria węglowodanowa lepiej tłumaczy dzisiejszą epidemię otyłości i innych chorób cywilizacyjnych niż hipoteza tłuszczowo-cholesterolowa? Super pytanie i myślę, że będzie dobra odpowiedź. Kochani, ale jak mówimy o insulinie, jest zakwaszenie, zatoksycznienie organizmu i jest insulinooporność. I te dwa czynniki współgrają. Im większe zakwaszenie, tym większa insulinooporność, im większa insulinooporność, tym większe zakwaszenie. Może kiedyś na ten temat jeszcze sobie po prostu powiemy. Hipoteza węglowodanowa jest stosunkowo prosta. Opiera się na fakcie, dobrze znanym i opisanym w literaturze naukowej, że insulina jest hormonem, który reguluje akumulację tłuszczu w organizmie, to jest określa zawartość tłuszczu w naszej tkance tłuszczowej. Inny, równie dobrze znany, opisany w literaturze fakt jest taki, że stężenie insuliny we krwi zależy w dużym stopniu od ilości węglowodanów w naszej diecie. A kochani, węglowodany zakwaszają potwornie organizm. Zatem hipoteza węglowodanowa tylko łączy ze sobą te dwa fakty. Skoro węglowodany wpływają na poziom insuliny w surowicy, a insulina na gromadzenie się tłuszczu w tkance tłuszczowej, to ogólnie rzecz ujmując oznacza to, że spożywane węglowodany przyczyniają się do rozrostu tkanki tłuszczowej i tym samym sprawiają, że tyjemy. Do ważnych dowodów na poparcie tej teorii zaliczyć można obserwacje populacji, które nigdy nie jadły zachodnich pokarmów, nie spożywały cukru i przetworzonych węglowodanów, które najmocniej stymulują wydzielanie insuliny. Populacje te są zwykle szczupłe. Jednak kiedy w ich diecie pojawi się cukier, mąka i przetworzone węglowodany, zaczynają one tyć i chorować na cukrzycę oraz choroby serca. Jak na korelację, obserwacje te są bardzo przekonujące. Ale to nie wszystko. Istnieją również badania eksperymentalne pokazujące, że zawsze, kiedy ludzie przechodzą na diety niskowęglowodanowe, low carb, przepraszam, z łatwością tracą na wadze i dzieje się tak bez względu na liczbę spożywanych kalorii.
Wiemy również, że kiedy podajemy cukrzyckom typu 2 insulinę, zwykle przybierają na wadze, ależ oczywiste. Natomiast kiedy podamy im leki ograniczające wydzielanie insuliny, chudną. Ten sam mechanizm można z łatwością wykazać u zwierząt. A co się u nas robi? Jak ktoś choruje na cukrzycę i jest otyły, to się daje mu insulinę. To jeszcze bardziej tyje. Mamy zatem dowody różnego typu. Co więcej, teorię węglowodanową można było łatwo zweryfikować w rygorystycznie kontrolowanych eksperymentach, gdyby tylko środowisko medyczne, żywieniowe było tym zainteresowane. Ale nie jest. Dziennikarze. Wielu obserwatorów uważa, że antytłuszczowa hipoteza tłuszczowo-cholesterolowa jest nie tylko błędna pod względem naukowym, ale również przyczyniła się do powstawania problemu otyłości, cukrzycy, chorób serca oraz innych dolegliwości powszechnych dziś na Zachodzie. Inaczej mówiąc, panujące niskotłuszczowe zalecenia żywieniowe stworzyły problemy, którym miały rzekomo zapobiegać. Czy zgadza się pan z taką tezą? Tak, zgadzam się. Pierwszy artykuł, jaki w 1999 roku opublikowałem na ten temat w magazynie Science, zatytułowany Miękka nauka o tłuszczach w diecie, poświęcony był temu, jak ewoluowało przeświadczenie, że niskotłuszczowe odżywianie jest zdrowe. W jaki sposób w latach 77-84 w poprzednim wieku zostało przekształcone w nową wiedzę obiegową. Kiedy to się stało, przemysł spożywczy zaczął masowo produkować rozmaite odtłuszczone pokarmy, a ludzie uwierzyli, że dla swojego dobra powinni je kupować i spożywać. Jeśli jednak wyeliminujemy z diety tłuszcz, siłą rzeczy będziemy jeść więcej węglowodanów. Ależ oczywiste. Zatem nastąpiła tu fundamentalna zmiana. Węglowodany, które w latach 60. postrzegane były jako wyjątkowo tuczące, w latach 80. zaczęto przedstawiać jako pokarmy zdrowe dla serca. W rezultacie podstawą słynnej piramidy zdrowego odżywiania, którą amerykańskie Ministerstwo Rolnictwa zaczęło promować w USA, stały się te wszystkie pokarmy, jakie pokolenie mojej babci uważało za niezwykle tuczące, w tym pieczywo, makarony, ziemniaki. W międzyczasie zaczęło rosnąć również spożycie cukru i częściowo przyczyniła się do tego popularna wówczas teoria, uważana za potwierdzenie zasadności niskotłuszczowej doktryny żywieniowej, zgodnie z którą jeżeli jakiś pokarm nie zawiera tłuszczu, to nie może być tuczący. Tak więc cukier, jako pokarm beztłuszczowy, dostał od lekarzy dietetyków taryfę ulgową. Cukier nie zawiera tłuszczu, więc cukier nie może tuczyć. Bardzo szybko pokarmy niskotłuszczowe, lecz bogate w cukier i lekkostrawne węglowodany, na przykład maltodekstryna, zaczęto reklamować jako zdrowe dla serca, a przemysł zaczął zalewać nimi rynek. I dziś łatwo dostrzec, że te zmiany w diecie Amerykanów zbiegły się w czasie z wybuchem epidemii otyłości. To właśnie w tym czasie zaczęliśmy spożywać nieco mniej tłuszczów, ale za to znacząco więcej węglowodanów i dużą ich częścią był cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy. A z czego on jest produkowany? Z kukurydzy typu GMO, które zresztą zasadniczo niczym się od siebie nie różnią, ani cukier czy syrop glukozowo-fruktozowy. Mamy zatem dowody obserwacyjne na potwierdzenie hipotezy, że jeśli zwiększymy spożycie węglowodanów, a zwłaszcza cukru, tym samym zwiększamy w populacji liczbę osób otyłych. Natomiast jeżeli spojrzymy na dowody zgromadzone w badaniach eksperymentalnych, zobaczymy, że nie tylko obalają one hipotezę tłuszczowo-cholesterolową, lecz wręcz pokazują, że diety, o których mówi się, że nas zabijają, to znaczy bogate w mięso, jaja, boczek, masło, śmietanę, są w rzeczywistości najzdrowszym z możliwych modeli odżywiania. Eksperymenty, które dotychczas wykonano, pokazują, że jeżeli przejdziesz na dietę bogatą w tłuszcze i ubogą w węglowodany, nie tylko schudniesz
dzięki wyeliminowaniu tuczącej żywności, ale też poprawisz u siebie parametry uważane za czynnik ryzyka w chorobach układu sercowo-naczyniowego. I mam tu na myśli te czynniki, które współczesna nauka uważa dziś za istotne, a nie przestarzałe parametry z lat 70., takie jak cholesterol całkowity, LDL i inne wskaźniki nie mające żadnego znaczenia. Dziennikarze. Do tak zwanej wiedzy obiegowej o przyczynach otyłości oraz chorób przewlekłych w ostatnich latach dołączyła teoria o toksyczności naszego środowiska. Zgodnie z nią ludzie tyją, chorują nie tylko dlatego, że się przejadają, lecz również dlatego, że nasze środowisko, to jest żywność, powietrze, woda i tak dalej, staje się coraz bardziej toksyczne. Na przykład przeciwnicy spożywania mięsa twierdzą, że tak dużo jest w nim różnych dzisiaj antybiotyków, chemikaliów, że jego jedzenie wywołuje rozmaite choroby, włącznie z nowotworami. Jaka jest pańska opinia na ten temat? Ja również uważam, że nasze środowisko jest toksyczne, lecz nie jestem przekonany o słuszności tezy, że chemikalia i hormony w mięsie powodują epidemię otyłości, chorób serca. Dlaczego nie uważam? Między innymi dlatego, że istnieje wiele obserwacji dokonanych jeszcze przed rokiem 1960, pokazujących, że te same choroby przewlekłe, które trapią nas dzisiaj, to jest cała grupa schorzeń typu otyłość, cukrzyca, choroby serca, nowotwory, dna moczanowa, naciśnienie tętnicze i tak dalej, pojawiały się w rozmaitych, często odizolowanych od świata populacjach niedługo po tym, jak zaczynały one spożywać cukier i mąkę. I choć to tylko korelacje, mamy wiele dowodów na to, że choroby, które chcielibyśmy wytłumaczyć toksycznością naszego mięsa, występowały na długo przed pojawieniem się tych substancji chemicznych i hormonów. I tutaj, kochani, pamiętajmy o tym, że to był wywiad przeprowadzony w 2011 roku. Mamy rok 2025. Ja prowadzę od wielu lat, i nie tylko ja, taki program kompleksowego wspomagania metabolicznego organizmu, który polega na przykład między innymi na detoksie, na odkwaszaniu komórek, dożywianiu, na odkwaszaniu w ogóle organizmu, dożywianiu. I słuchajcie, i to, o czym mówi Gary Taubes, spełnia się w 100%. Znaczy, pod jakim względem? Że obserwacje pokazują, że jeżeli organizm odtoksycznimy, usuniemy nadmiar tych pestycydów, tego wszystkiego chemicznego świństwa, i jeżeli dożywimy komórki, czyli dostarczymy składniki komórkom, a komórka, żeby prawidłowo funkcjonować, musi być zaopatrywana dziennie w 70 do 90 składników odżywczych plus woda, plus tlen. Więc tutaj się nie zgadzam niestety z panem Gary Taubesem, bo w tym momencie, zresztą zgodnie z moją teorią, hipotezą, nikt nie jest do końca autorytetem, nikt nie jest do końca ekspertem. Po prostu Gary Taubes być może nie zna akurat tego, co, przepraszam za nieskromność, tego, co ja znam, ale dzięki temu, że się po prostu uczyłem przez wiele, wiele lat. Praktycznie 30 lat, ostatnie 12 lat, to był naprawdę skok jakościowy tego wszystkiego. Wiem, że to nieskromnie brzmi, ale wiem, o czym mówię, bo mamy praktyczne doświadczenia. Tysiące doświadczeń, tak prawdę mówiąc, więc ja wiem, o czym mówię. Dobrze. W latach 70., 80. czołowi epidemiolodzy specjalizujący się w badaniu nowotworów krytykowali rozmaite ruchy proekologiczne za to, że dokonały one skoku na dane epidemiologiczne łączące występowanie nowotworów z niektórymi aspektami środowiska naturalnego. O ile naukowcy akcentowali kwestie związane z odżywianiem i stylem życia, o tyle organizacje zielonych obwiniały substancje chemiczne i skutecznie uwrażliwiały opinię publiczną na kwestię zanieczyszczania chemikaliami, mimo tego, że przy ich pomocy można było wyjaśnić jedynie niewielki procent zachorowań na nowotwory. Nie, nieprawda. Tu się pan Gary Taubes myli, bo są na przykład bardzo dokładne badania profesora Gillesa Seraliniego i wielu innych, które mówią wyraźnie, że produkty typu GMO, że Roundup, a więc glifozat w Roundupie, co powoduje ze zwierzętami eksperymentalnymi. I dzisiaj czym jest spowodowana ta pandemia nowotworów? W Polsce w tej chwili rocznie, już od kilku lat się zachorowuje praktycznie 200 000 ludzi rocznie na nowotwory, 100 000 ludzi umiera.
w 2035-40 rok będziemy mieli 300 000 zachorowań na nowotwory w Polsce i z tego 150 000 ludzi będzie umierać. To czym jest to spowodowane? Tylko jedzeniem mąki i tak dalej, ale jaka jest ta mąka przy okazji? Z jakiego ziarna? Który się traktuje Roundupem po to, żeby dostosować desykację, czyli podsuszanie tego ziarna i tak dalej. Tak więc hipoteza o toksyczności środowiska jako przyczyny epidemii otyłości, chorób cywilizacyjnych może i jest prawdziwa, ale zanim bym zaakceptował taki pogląd, chciałbym znaleźć i przyjrzeć się populacji, która nie spożywała cukru ani przetworzonych zbóż, a jednocześnie miało siebie taką samą jak my ilość zanieczyszczeń środowiska, hormonów mięśni itd. Na takiej podstawie moglibyśmy stwierdzić, które choroby spowodowane są czynnikami środowiskowymi, a nie wyłącznie spożywaniem cukru i wysoko przetworzonych zbóż oraz ich oddziaływaniem na poziom insuliny. Niedawno opublikował pan w New York Times obszerny artykuł, czy cukier jest toksyną, poświęcony wpływowi cukru na zdrowie i przemianę materii. Dlaczego zagadnienie to jest według pana takie istotne? Mamy dane historyczne wskazujące, że kiedy jakieś populacje zaczynają spożywać duże ilości cukru i przetworzonych zbóż, zaczynają chorować na te same choroby, jakie prześladują nas obecnie. Jednak ciekawe jest to, że z jednej strony istnieją populacje, które chorują na otyłość i cukrzycę i których diety są bardzo bogate w węglowodany. Na przykład mieszkańcy Karaibów, wysp na południowym Pacyfiku. Z drugiej strony mamy populacje, które również spożywają głównie węglowodany, a mimo to prawie nie chorują na cukrzycę lub otyłość, na przykład mieszkańcy południowo-wschodniej Azji. W świetle takich obserwacji musimy postawić pytania. Pytanie, czym różnią się te dwa modele? Jedna możliwość jest taka, że jestem w błędzie i zawartość węglowodanów w diecie nie ma żadnego znaczenia dla naszego zdrowia. Inna możliwość jest taka, że zasadnicza różnica między opisywanymi wyżej modelami dotyczy spożycia cukru. Jeśli tak jest, to te populacje, które jedzą dużo cukru, chorują, a te, które jedzą mało cukru, nie chorują. Tak więc południowo-wschodni Azjaci, których dieta była tradycyjnie uboga w cukier, rzadko chorowali na cukrzycę i otyłość, mimo tego, że spożywali duże ilości węglowodanów. I z tego właśnie względu problematyka oddziaływania cukru na człowieka ma takie duże znaczenie. Jednym z elementów hipotezy węglowodanowej jest bowiem założenie, że cukier w diecie jest niezbędny do tego, aby wywoływać insulinooporność. Moment. Zatem różnica między wspomnianymi wyżej modelami zawiera się w koncepcji, że fundamentalnym problemem jest spożycie cukru. Gdybyśmy nigdy nie jedli cukru, gdyby nie spożywali go nasi rodzice, wtedy być może moglibyśmy jeść bezkarnie wszystkie inne węglowodany. Jednak kiedy zaczniemy jeść znaczące ilości cukru, a określenie tej ilości pozostaje kwestią otwartą, wtedy wszystkie inne węglowodany mogą wywoływać problemy zdrowotne. Dziennikarze, w książce Dobre kalorie, złe kalorie udokumentował pan bardzo dużą ilość materiału naukowego pokazującego z jednej strony, że obowiązujące niskotłuszczowe zalecenia żywieniowe są błędne, a z drugiej strony, dlaczego hipoteza węglowodanowa jest lepszym sposobem na pokonanie otyłości i wielu chorób przewlekłych. Czym się będzie różnić od państw, przepraszam, co on napisał, przepraszam, nową książkę Dlaczego tyjemy, co chciał pan osiągnąć za jej pomocą? Jak zachęciłby pan polskich czytelników do przeczytania książki Dlaczego tyjemy, która ma się ukazać na rynku polskim? Znaczy już teraz się na pewno się ukazała. Dobre kalorie, złe kalorie to obszerny 500-stronicowy tom. Napisałem go z myślą o tym, aby przedstawić jak najwięcej argumentów na rzecz hipotezy węglowodanowej i przekonać do niej władze zajmujące się zdrowiem publicznym. Nie chciałem, aby ktokolwiek musiał brać na wiarę to, co głoszę. Niestety mam skłonność do tego,
aby zawsze przytaczać jak najwięcej dowodów. Zatem moja książka podaje liczne szczegóły i podąża wieloma tropami, zarówno czysto naukowymi, jak i historyczno-politycznymi. Dopiero po napisaniu dobrych kalorii, złych kalorii uświadomiłem sobie, że mało kto ma dziś czas, aby przeczytać taką obszerną pozycję, która ponadto dowodzi, że wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy o odżywianiu, jest błędne. Przeczytanie takiej książki jest szczególnie trudne dla ekspertów. W dodatku zacząłem otrzymywać liczne maile od czytelników mówiących: ta książka zmieniła moje życie. To najważniejsza książka, jaką kiedykolwiek w życiu czytałem. Czy mógłby pan teraz napisać podobną, z tym, że taką, którą zdołałby przeczytać mój mąż, albo mój syn, albo mój lekarz? Otrzymywałem też listę od lekarzy pytających mnie: czy mógłby pan napisać teraz książkę, którą mógłbym dać do przeczytania moim pacjentom? Taką, która nie miałaby 500 stron, a jednocześnie zawierałaby te same argumenty napisane w prostszej formie, tak żeby łatwiej się ją czytało. Czy coś można przeczytać podczas długiego lotu samolotem z jednego wybrzeża na drugie? Z tych właśnie względów zdecydowałem się napisać Dlaczego tyjemy. Ta książka jest bardziej rzeczowa, mniej historyczna, przedstawia cały problem, tak jakbym był prokuratorem występującym w sądzie przed ławą przysięgłych w sprawie kryminalnej. Jest to stosunkowo krótka, mniej naładowana szczegółami naukowymi, więc mam nadzieję, łatwiejsza w odbiorze. Myślę również, że dzięki książce Dlaczego tyjemy uda mi się mocniej wpłynąć na to, jak ludzie postrzegają tę problematykę. Dziennikarze. Zaraz będziemy, kochani, kończyć, bo to bardzo długie było. Zdarza się, że badacz chce pełnić rolę doradcy księcia. Czy dla pana ważniejszy jest wpływ na władze odpowiedzialne na politykę zdrowotną i żywieniową, czy raczej widzi pan swoją działalność jako walkę o prawdę na płaszczyźnie czysto intelektualnej? Myślę, że jedno i drugie. Kiedy człowiek uświadomi sobie, bądź bzdura, jeśli nie mam racji, że niemal całe środowisko medyczne i badawcze na całym świecie jest w błędzie, że źle rozumie, źle leczy i źle zapobiega najważniejszym dolegliwościom naszych czasów, na przykład w USA otyłość i cukrzyca przygniatają dziś cały system opieki zdrowotnej, to bardzo trudno jest przejść obok tego obojętnie i nie próbować czegoś z tym zrobić. Prawda i jej upowszechnianie jest ważne, lecz kiedy uznasz, że poznałeś prawdę na jakiś istotny temat, odczuwasz naturalną chęć, żeby działać na jej rzecz. I też tak robię. I ja tak, kochani, też tak robię. Nie wiem, czy określiłbym swoją rolę jako doradcy księcia, lecz z pewnością chcę wpłynąć na władze odpowiedzialne za nasze zdrowie i ich politykę, tak abyśmy mogli rozwiązać gnębiące nas problemy zdrowotne i za 20, 30, 40 lat mieć to już za sobą. Uważam, że otyłość i cukrzyca to problemy, które można rozwiązać w prosty sposób pod warunkiem, że środowisko medyczne zrozumie ich przyczyny. To chcę osiągnąć i mam nadzieję, że mam rację. Dziennikarze. Jako autor bestsellerów na tematy związane z funkcjonowaniem nauki dużo pan podróżuje, wygłaszając prelekcje i wykłady zarówno dla studentów i specjalistów, jak i urzędników zajmujących się zdrowiem publicznym. Zapraszają pana uniwersytety i ośrodki badawcze w całych Stanach. Pojawia się pan też w głównych mediach, debatując na tematy zdrowotne z lekarzami i dietetykami. Jak odbierają pańską działalność amerykańskie środowiska medyczne i rozmaite władze publiczne? Widzę, że koncepcje, które promują, upowszechniają się. Robimy zdecydowany postęp w USA i na świecie. Mam teraz cały zespół, który pomaga mi rozpowszechniać moje argumenty. Codziennie dostaję wiadomości od ludzi, którzy przeczytali moje książki. Odzywają się do mnie lekarze i badacze, profesorowie i władze różnych uniwersytetów, a także studenci. Wszyscy oni piszą, że argumenty i fakty, które zaprezentowałem w moich książkach, są dla nich bardzo przekonujące. Niestety, tych nieprzekonanych jest wciąż o wiele więcej. Na przykład niedawno New York Times opublikował artykuł napisany przez dziennikarkę zajmującą się problematyką zdrowia Tarę Parker Pop na temat tłuszczu w diecie. Autorka informuje czytelników, że nie jest w stanie schudnąć niezależnie od tego, co by w tym celu robiła.
ten artykuł powtarza wciąż te same stare teorie o bilansie energetycznym, liczeniu kalorii. Kochani, tak przy okazji, dość z tym liczeniem kalorii. Jeżeli ktoś dalej się chce odchudzać, jeżeli chcecie się odchudzać i jakiś dietetyk powie, trzeba dbać o kalorii, to zostawcie tego dietetyka i uciekajcie od niego. A przecież właśnie dla New York Timesa napisałem, że napisałem niektóre z moich najważniejszych artykułów. Mimo to nie mogę przekonać nawet redaktorów tego pisma lub piszących dla New York Timesa autorów, takich jak Parker Pope, o tym, że istnieje alternatywna teoria otyłości. Jest jasne, że jeśli chodzi o przekonywanie ludzi, przed nami mnóstwo pracy i może to potrwać 10 lub nawet po prostu 50 lat. Dodam, że codziennie przybywa nam zwolenników, ale wciąż jest ich mało. Mój współpracownik Peter Acja uważa, że powołując się na Malcolma Gladwella, że musimy przekonać do naszych poglądów 10 do 20% lekarzy, bo dopiero wtedy możemy sprawić, że cały paradygmat, w jakim funkcjonuje publiczna polityka zdrowotna, zacznie się zmieniać na szerszą skalę. Moim zdaniem mamy dziś 100, a może i 1000 razy więcej zwolenników niż 4 lata temu, kiedy ukazała się książka Dobre kalorie, złe kalorie. Jednak to wciąż mniej niż 1% tych, których musimy przekonać. Zatem daleka droga po prostu przed nami. Dziennikarze, widać już dziś wyraźnie, że obowiązujący paradygmat to kolos na glinianych nogach. Z jednej strony pojawiają się coraz to nowe badania poddające w wątpliwość popularne, powtarzane nam od lat dogmaty dotyczące zdrowej diety. Z drugiej strony coraz więcej zwykłych ludzi czuje się zawiedzionych niskotłuszczowymi zaleceniami żywieniowymi i coraz chętniej zwraca się ku różnym rodzajom modelom życia i odżywiania niskowęglowodanowego, czego przykładem jest rosnąca popularność hipotezy paleo. Jaka jest Pana zdaniem przyszłość obowiązującego niskotłuszczowego paradygmatu? Czy czeka go całkowity upadek, czy zostanie zastąpiony innym, czy spadnie do rangi jednej z wielu konkurujących ze sobą teorii o żywieniu? Czy establishment i biurokracja zdrowotna, która narosła wokół teorii tłuszczowo-cholesterolowej, będzie stawiać opór jakiejkolwiek rewizji obowiązujących zaleceń, czy może obóz ten zdecyduje się dokonać niewielkich modyfikacji w nadziei, że uda się w ten sposób uratować cały system? Gary Taubes. Na pytanie to odpowiedziałem obszernie pod koniec mojej książki Dobre kalorie, złe kalorie i do dziś zasadniczo nie zmieniłem zdania. Myślę, że końcowy rezultat będzie kompromisem. Władze zaakceptują pogląd, że niektóre węglowodany są szkodliwe. Jedne z uwagi na ich oddziaływanie na insulinę, inne z uwagi na to, że zawierają gluten. Niektóre tłuszcze nasycone, będą nadal uznawane za szkodliwe. Teoria szkodliwości zostanie zachowana, ponieważ ludzie popierają ją od samego początku, więc trudno będzie się im z niej wycofać. Można powiedzieć, że z naukowego punktu widzenia sytuacja na tle tego, co jest dziś, nieco się poprawi. Nieco. Obecnie widać już, że to się dzieje. Nad czym Pan obecnie pracuje? Czy nadal będzie Pan zajmował się problematyką zdrowia i odżywiania, czy może uważa Pan swoje zadanie za zakończone, jeśli chodzi o ten temat? Co szykuje Pan swoim czytelnikom? Otrzymałem zaliczkę na napisanie książki poświęconej spożyciu cukru i syropu glukozowo-fruktozowego oraz ich wpływowi na zdrowie oraz aspektom politycznym upowszechnienia tych produktów w naszej diecie. Mam nadzieję, że książkę na ten temat skończę w przyszłym roku, choć jest to założenie nader optymistyczne. Poza tym wraz z bardzo inteligentnymi i mądrymi współpracownikami zakładam organizację non-profit, której celem będzie edukowanie opinii publicznej w zakresie informacji zawartych w moich książkach, także zbieranie funduszy na rzecz wykonania eksperymentów naukowych, które uważamy za konieczne. Mam nadzieję, że organizacja ta o nazwie Nutrition Science Initiative już w marcu, o ile dobrze to przeczytałem, już w marcu będzie bieżącego roku, czyli 2011, będzie funkcjonować. Zobaczymy wtedy, na ile i czy w ogóle uda nam się wpływać na establishment medyczny oraz władze zajmujące się zdrowiem publicznym oraz sprawić, aby środowiska te zrozumiały, czym tak naprawdę jest otyłość, cukrzyca i wszystkie związane z nimi choroby przewlekłe. Dziękujemy za rozmowę.
Zatrzymuję, kochani, udostępnienie. Tak jak mówiłem, dzisiejsza audycja będzie bardzo długa, szalenie długa. Nie wiem, jak to zniesiecie, czy wszyscy żeście dotrwali do samego końca. Jak powiedziałem, link do tego artykułu będzie umieszczony oczywiście w opisie audycji. Ja też się już teraz w tej chwili zmęczyłem bardzo, bo to był potężny tekst, trzeba to było odczytać. Natomiast jeszcze raz, kochani, wrócę do tego. Po pierwsze, ten artykuł ja znałem od wielu, wielu lat i tak prawdę mówiąc, co rusz, chciałem do tego wracać po prostu, do tych tez pana Gary Taubesa. To jest bardzo dobra rzecz. Z niektórymi rzeczami się nie zgadzam. Mam prawo do tego. Wy zresztą też nie musicie się ze mną zgadzać w ogóle. Ja jestem zwolennikiem w ogóle wolności wszelkiej i nieraz mówię, nie wierzcie Januszowi Dąbrowskiemu, sprawdzajcie na tak, sprawdzajcie na nie, szukajcie potwierdzeń, zaprzeczeń, bądźcie wolni. Bo jeżeli uznacie, że ktoś jest jedynym mądrym, że to jest jedyny autorytet i tak dalej, to idąc za tym autorytetem, to można się będzie walnąć nosem w jego plecy. Ewentualnie czasami można po prostu nosa sobie rozkrwawić, więc po co? Każdy niech idzie własną ścieżką. Natomiast moja praktyka, wieloletnia praktyka w tym, co robię, a mówiłem, zajmuję się takim kompleksowym wspomaganiem metabolicznym organizmu, mówi krótko, węzłowato. Tak, odżywianie niskowęglowodanowe to jest raz. Oczyszczanie organizmu, czyli robienie detoksu, usuwanie toksyn, neutralizowanie tych toksyn, wypłukiwanie, to jest dwa. Trzecia sprawa to jest dożywienie komórek. Jeżeli to zapewnimy, to wtedy nie ma żadnego po prostu problemu. Na moim kanale, na playliście, kochani, kompleksowy program zdrowia, jest taka audycja bardzo charakterystyczna, jak zregenerować organizm, jak go doenergetyzować i tak dalej. Ja tam przedstawiam ten nasz program w postaci 5 palców. Co należy zrobić w organizmie? I jeżeli tam tłumaczę bardzo dokładnie, co należy zrobić. Nie mówię czym, bo to wymaga indywidualnej już rozmowy kompletnie. I czasami niektórzy zarzucają mi, że ale to pan nie mówi jeszcze czym. Ja mówię, to będzie tak jak z moim kolegą, mówię, trzeba pić aloes i tak dalej, więc zamiast żel aloesowy za litr za 120 parę złotych, to on kupił sobie za 17 złotych 100% sok aloesowy i powiedział, że to nie działa. No oczywiście, że nie będzie działał. 100% sok. 3% czystego żelu, 95% wody, 2% ewentualnie jakichś innych składników, mamy 100% sok aloesowy i to jest wszystko. Taka jedna wielka bzdurka. Więc jeżeli te rzeczy załatwimy w organizmie, to pozbędziemy się masy po prostu chorób i sprawa załatwiona, dolegliwości. Czy to znaczy, że można to łatwo zrobić? Wprowadzić takie programy w Polsce? Nie. Nie, kompletnie nie. Dlatego, że jeszcze raz powtarzam, mam przeciwników. Przemysł spożywczy, który współpracuje z przemysłem farmaceutycznym i mamy lobby, ten medyczny establishment. Chodzi o to, jak mówił profesor Frydrychowski w ostatnim wywiadzie u pana Majchera chyba, jest taki youtuber, pacjent wyleczony to pacjent stracony, o czym wiemy od wielu, wielu lat. Kochani, dziękuję, że żeście byli ze mną dzisiaj tej bardzo długiej audycji. Doceniam to, że właśnie potraficie mieć cierpliwość, żeby dotrwać ewentualnie do końca. Może nie zawsze, może wracacie do tych audycji. Jeszcze raz bardzo Was proszę o lajki, o komentarze, o dzielenie się tymi linkami, bo bez Was ten kanał też nie będzie miał racji po prostu bytu. Tak jak kiedyś mówiłem, będę co najwyżej aktorem ze spalonego teatru albo z partyzantem z wyciętego lasu i to będzie wszystko. Na dzisiaj tyle. Wkrótce do zobaczenia znów. Papatki, cześć, trzymajcie się.